Nasz mózg steruje naszym życiem. Czasami w taki sposób, z którego sobie w ogóle nie zdajemy sprawy. Jest, można powiedzieć, takim niewidzialnym, centralnym zarządcą. Nasze wybory mogą odzwierciedlać nasze nadzieje albo nasze lęki. Jak to się dzieje? Nazywam się Marek Kamiński i dzisiaj porozmawiamy o optymizmie i pozytywnym nastawieniu w praktyce, krok po kroku, ale też o szansach i zagrożeniach różnych podejść, także tego podejścia pesymistycznego. Kiedy myślę o tym, o swoim nastawieniu właśnie, o tym, w jaki sposób udało mi się w życiu przekroczyć wiele granic, zdobyć 2 bieguny w jednym roku, przeżyć niejednokrotnie własną śmierć, stworzyć firmę, fundację, napisać książki. Teraz na przykład Thriller Polaris, takie książki też, które dla mnie tematyka była wyzwaniem, czy robiłem to pierwszy raz, to właśnie gdyby nie pozytywne nastawienie, gdyby nie optymizm, powiedziałbym wrodzony optymizm może, ale nie wiem, co był wrodzony, czy czasem nie wziął się z porażek, które przeżyłem i że właśnie optymizm był dla mnie takim narzędziem, mieczem dosłownie w walce z porażkami. Więc gdyby nie optymizm, to pewnie nigdy bym tego nie zrobił. I w tej chwili stoję przed olbrzymim wyzwaniem. Być może na koniec 2025 roku będę chciał po raz kolejny zdobyć biegun południowy. Tym razem będę szefem, dowódcą wyprawy. Wiele wyzwań, wiele przygotowań. Jest to olbrzymie wyzwanie także dla mojego organizmu. Specjalny reżim treningowy. I dlatego znowu zacząłem studiować właśnie takie zagadnienia jak wytrzymałość i to, w jaki sposób mózg określa granice naszych możliwości. To jest ciekawe, że właśnie studiując te najnowsze trendy, które są chociażby w sporcie olimpijskim, są dwa podejścia. Jedno jest takie podejście, że patrzy się na dane, czyli dane, jakiś pułap tlenowy, tętno, mitochondria, jakby wiele tych danych fizycznych, które płyną z naszego ciała, z wytrenowania i one jakby określają nasze możliwości. I takim przykładem był na przykład, była osoba, która prowadziła bodajże maratończyka, który nazywa się Kipchoge, który zszedł poniżej 2 godzin, który pobił rekord maratonu, zszedł z czasem poniżej 2 godzin. Ale drugie podejście jest takie, że to właśnie mózg określa granice możliwości naszego ciała. I mi osobiście jest to podejście bardzo bliskie, ponieważ kiedy byłem na wyprawach, kiedy szedłem na biegun południowy chociażby, to często wydawało mi się, że za chwilę umrę, że nie dam rady. I gdyby nie umiejętność właśnie przesterowania tych negatywnych sygnałów płynących z mózgu na pozytywne, różne techniki, które właśnie związane są też z optymizmem krok po kroku, czyli zawężenie horyzontu do najbliższego czasu, do najbliższej godziny, 10 minut, do najbliższego dnia, nie do 50 dni, które jeszcze mnie czeka. Pozytywne zdania, energia słów, modlitwa, medytacja, liczenie do 1000, wiele technik, które powodują przekierowanie tych negatywnych emocji na pozytywne, albo chociażby też oczyszczenie przestrzeni, bo jeżeli mózg właśnie wysyła nam te negatywne myśli, że nie dasz rady, musisz zawrócić, musisz przerwać i potrafimy chociażby oczyścić przestrzeń z tych myśli, to już jest optymizm, tak? Bo mamy czystą przestrzeń, możemy w tą czystą przestrzeń wstawić myśli, że dasz radę, to ma sens, idź dalej, zamiast jakby
trzymać się tych negatywnych myśli, które mają to do siebie, że z każdą godziną stają się coraz cięższe i coraz bardziej nas ciągną na dół. Ale wracając właśnie do optymistycznego myślenia i do optymizmu, to jest wiele takich badań, które pokazują, że na przykład jeżeli się uśmiechamy, to też jakby ten uśmiech, ta radość zewnętrzna, która może być nawet w cudzysłowie sztuczna, tak, że przywołujemy ten uśmiech, ona ma wpływ na nasz performance, można powiedzieć, czyli na nasze wyniki. Może nie od razu na rekord olimpijski, ale chociażby na efektywność treningu, czy efektywność tego, co robimy w najbliższej godzinie. Robiono też takie badania, że właśnie pewne praktyki optymizmu, nazwijmy to, czy praktyki właśnie pozytywnego myślenia różnego rodzaju, wizualizacja, afirmacja, przekierowanie energii przed treningiem albo przed jakimś biegiem na 5, na 10, na 20 km powoduje, że wynik jest lepszy. Tak? Te osoby, które jakby mają negatywne myślenie, nie stosują tych technik versus te, które stosują, jakby te wyniki są gorsze, więc to jest ciekawe, w jaki sposób mózg określa nasze możliwości. Na podstawie własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że mózg stara się nas chronić, tak? Stara się, żebyśmy pozostali w strefie komfortu, stara się, żebyśmy nie przekraczali tych granic, które spowodują nasze wyczerpanie, czy w jakimś najgorszym wypadku nawet może śmierć. I teraz pytanie właśnie, tak, gdzie naprawdę leży ta granica? Czasami w życiu nie ma znaczenia, czy przekroczymy tą granicę, to czy mamy trochę lepszy wynik, czy gorszy. W większości jakby przypadków to nie ma znaczenia, takiego znaczenia i rzeczywiście to pozostawanie w strefie komfortu jest dla nas ważne, ponieważ buduje nasze zasoby, buduje też nasze możliwości, ale czasami właśnie kiedy mamy coś zrobić, zrobić jakiś wynik, dojść na swój biegun i kiedy musimy wyjść z tej strefy, dokonać wysiłku, wtedy właśnie jest ważne, żeby te naturalne granice przekroczyć, ale przekroczyć w taki zdrowy sposób, żeby nie zbliżyć się do tej granicy punktu, z którego już nie ma powrotu. Czy powrotu fizycznego, czy powrotu mentalnego. I jest wiele przypadków właśnie takich dosłownie badań, które pokazują, że rekordy na przykład w biegach długodystansowych biją ci, którzy potrafią jakby na końcu wyścigu właśnie dać z siebie wszystko, tak? I mieć właśnie lepszy i biec szybciej niż przeciwnicy, tak? Czyli potrafią zmęczenie, tą negatywną energię przekierować na to, żeby jednak te myśli przekroczyć. Ale z drugiej strony są takie przypadki, chociażby przypadek Henry'ego Worsleya, który chciał przejść Antarktydę i był byłym komandosem SAS-u. W ostatniej fazie poczuł, że już nie ma sił, że nie jest w stanie dosłownie podnosić nogi i nart jakby i robić, podążać jakby, przesuwać się do przodu, więc jak sam to określił, wolał wrócić jako żywy osioł niż martwy lew. To są słowa Shackletona, który też zawrócił chyba 100 mil przed biegunem południowym, ale właśnie w przypadku Henry'ego Worsleya te sprawy potoczyły się źle. On jakby nie wiedząc o tym przekroczył tą granicę i czuł się bardzo źle. Został ewakuowany z Antarktydy do Punta Arenas i tam zmarł z powodu sepsy, wewnętrznego zakażenia. Prawdopodobnie jego organizm był tak osłabiony, że nie był w stanie jakby też poradzić sobie z własnymi bakteriami, czy z własnym właśnie z tym,
z tymi zagrożeniami, które znajdowały się, krótko mówiąc, w jego ciele, czy być może właśnie jego mikrobiom uległ jakby kompletnemu zniszczeniu i nie był w stanie pełnić swojej funkcji. To jest właśnie taki przykład, kiedy umysł jest silniejszy i jest w stanie właśnie poprowadzić ciało na skraj. Ja mówię, to co powiedziałem, są tylko różne refleksje. Należałoby wczytać się w dokładne studia tego przypadku, ale to pokazuje też na to, że pozytywne myślenie, optymizm jakby ma swoje granice. Czasami za tą granicą jest katastrofa finansowa, czasami katastrofa zdrowotna, czasami jeszcze coś gorszego. Ja też w swoim przypadku jakby to nie było tak, że zawsze optymistyczne podejście zwyciężało i zawsze byłem w stanie dzięki optymizmowi osiągać wszystko. Jest też takie pojęcie jak utracone możliwości, czyli jakby powiedzmy wierząc w coś, poświęcając na to rok czy 2 lata, czasami nam się nie udaje. Okazuje się, że to jest droga donikąd, że mimo to, że bijemy dosłownie, walimy głową w ścianę, to nie jesteśmy w stanie tej ściany przebić. I nasz projekt, mimo tego, że wierzymy w to do końca, dajemy z siebie wszystko, jakby kończy się katastrofą. I wtedy oczywiście jakby tracimy to wszystko, ten cały czas, energię, którą włożyliśmy bezpośrednio w ten projekt, ale z drugiej strony też tracimy utracone możliwości, czyli to, co mogliśmy robić w tym czasie. W tym samym czasie jakby z innym planem, z innym celem. I ja w swoim życiu miałem wiele takich projektów, które dzięki optymizmowi zakończyły się sukcesem, czyli bieguny, fundacja, Kamińskiej Akademii, wyprawy, wiele wypraw, przejście pustyń, przepłynięcie oceanów, ale z drugiej strony mam też takie przypadki, kiedy chociażby w Inwenie zainwestowaliśmy w linię produkcyjną i po iluś latach musieliśmy ten projekt zamknąć. Ten projekt skończył się nie tylko wielomilionową stratą, ale też właśnie utraconymi możliwościami. I takich przypadków też miałem wiele, bo nie jesteśmy oczywiście jasnowidzami, nie potrafimy tylko i wyłącznie myślą tworzyć rzeczywistości, więc jakby ja stosuję często taki tryb adwokata diabła, że z jednej strony ten wrodzony optymizm pokazuje mi cel i ja wierzę w ten cel i jakby żyję tą energią, ta energia pcha mnie do przodu, ale z drugiej strony zastanawiam się, jakie są alternatywy, co mogę zrobić lepiej i w ogóle przed wejściem w dany projekt zastanawiam się nad tym zawsze, jakie mam alternatywy. Także staram się, żeby ten mój optymizm nie był ślepy, żeby on miał oczy i kiedy tak myślę właśnie i zarówno o optymizmie w kontekście każdego dnia, ale też w takiej perspektywie długofalowej, całego życia, to myślę, że zdecydowanie podejście optymistyczne zwycięża. Gdyby nie optymizm, to nie miałbym siły do tego, żeby mentalnie w ogóle wyznaczyć sobie cele, podążać do nich. Często ten optymizm nie zawodził, ale kiedy popatrzę na rachunek zysków i strat, to na pewno dużo więcej dzięki niemu zyskałem niż straciłem. Gdybym słuchał tych wszystkich ludzi, którzy mają wrodzony pesymizm, czyli mówią, nie dasz rady, to bez sensu, to po co mieć takie cele, po co się wychylać, to jakby pewnie nie rozmawialibyśmy dzisiaj tutaj, pewnie nie byłoby mnie tutaj, więc rzeczywiście ten rachunek pokazuje na to, że warto być optymistą, nie tylko w perspektywie całego życia, ale też w perspektywie każdego dnia. O, coś na to. Więc właśnie mój tata też jest optymistą i codziennie chodzi na spacer. Wracając jeszcze do optymizmu, to myślę, że właśnie
jakby też są dwa rodzaje tego optymizmu. Jeden optymizm to jest taki optymizm długofalowy, który właśnie, że optymizm trzeba dać mu paliwo, trzeba go utrzymać jakby w dłuższej perspektywie, ale też taki optymizm codzienny, tak? Bardzo dużo mi, jeżeli chodzi o budowę optymizmu, daje optymizm, w ogóle daje ruch. To, że właśnie z rana idę na spacer, na power walk, że się ruszam. To jest pierwsza rzecz, jakby, którą robię, od czego zaczynam dzień, to jest właśnie poranek tytanów, ćwiczenia i spacer. Albo pływanie, dużo ruchu. Ruch jakby powoduje, że ciało zaczyna wchodzić w inny tryb i też kontakt z naturą, energia natury, to daje bardzo dużo. Też jakby wiele przykładów, wiele ćwiczeń tego, w jaki sposób budować optymizm, zawarłem w tej książce Dziennik Mocy, Sztuka Odporności, bo też optymizm jest w nierozłączny sposób związany z odpornością psychiczną. I tutaj właśnie takie hasła, ćwiczenia, które są w tym dzienniku, one są świetnymi praktykami do tego, żeby ten optymizm budować. Emocje, od Ciebie zależy, w którą stronę ją skierujesz. Emocje to energia i to, do czego jesteś w stanie ją wykorzystać. Przyjaciele to też jakby źródło optymizmu. Kiedy mamy ciężkie chwile, warto pomyśleć o przyjaciołach, nie tylko o tych, których mamy wokół siebie, ale też w książkach, naturze, naszych małych przyjaciołach, słońcu, właśnie wodzie, Twoje granice, co jest poza nimi. Czyli też właśnie optymizm, który powoduje, że możemy przekraczać, że po pierwsze wiemy, gdzie są nasze granice, a po drugie możemy je przekraczać. Narysuj swoje lęki. To jest też jakby, jeżeli z czegoś się boimy, to jakby nie warto pozostawać w tym stanie, tylko właśnie starać się te lęki nazwać i je przekraczać. Albo na przykład Ty jesteś swoim światem. Że, tak, świat, w którym żyję, to mój projekt. Narysuj znane, nieznane. Narysuj swoją ulubioną piosenkę, książkę lub film. To też ciekawe ćwiczenie. Często właśnie, kiedy miałem takie chwile załamania w drodze na biegun, to przypominałem sobie jakieś takie fragmenty, okruchy dosłownie filmów, okruchy książek, okruchy piosenek i to dawało mi rzeczywiście siłę i energię, żeby iść dalej. Więc optymizm jakby z jednej strony możemy go mieć. Ja nie mam wrodzonego optymizmu. Mój optymizm wziął się stąd, że jakby przeżywałem wiele porażek i musiałem sobie z nimi radzić. I optymizm był właśnie drogą do tego, żeby radzić sobie z porażkami. Wizualizacja to jest też świetne ćwiczenie właśnie do tego, żeby budować optymizm, ale bardzo mi się podoba to zdanie, które też jakby można o nim myśleć w kontekście optymizmu, że niech Twoje wybory odzwierciedlają Twoje nadzieje, nie lęki. Także może nie chciałbym tego kończyć w ten sposób, że tym optymistycznym akcentem. To nie, ale jest jakby wiele teorii, neurony lustrzane, jakby, które pokazują właśnie to, że warto mieć pozytywne myśli, warto karmić swój umysł jakby pozytywnymi myślami i optymizm, mimo tego, że ma swoje granice, to jest siła, która po pierwsze pozwala nam myśleć o naszych biegunach, a po drugie też na bieżąco może dostarczyć nam paliwa do tego, żeby do tych biegunów zmierzać. Ważne jest tylko to, żebyśmy tego paliwa właśnie nie wyczerpali do końca, żeby zawsze mieć jeszcze jakieś zasoby. Także trzymajcie się, dużo optymizmu, dużo dobrej energii. Pa, pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems.
Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.